Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy kolejne propozycje na śniadanie wielkanocne. Proste, szybkie przekąski z jajem i chrzanem. Każda inna, kolorowe i wszystkie pyszne. Jest to druga część przekąsek. Pierwszą również znajdziecie na moim kanale na YouTubie oraz na końcu filmu. Zapraszam, będzie pysznie. Zaczynamy od ciasta francuskiego. Musimy napełnić nim nasze foremki na tartaletki. Pokrojcie je tak, żeby pasowały idealnie do środka. Odcinamy brzeszki dłonią o ostre krawędzie. Brzeszki zbieram i na końcu zrobię z nich jeszcze dwie kolejne tartaletki. Foremek nie trzeba niczym smarować, ponieważ ciasto francuskie jest mocno tłuste. Końcówki rozwałkowujemy. Wyjdą nam z tego jeszcze jedna lub dwie tartaletki. Foremki przekładamy na blaszkę od piekarnika. Na każdą nakładamy kawałek papieru do pieczenia i wysypujemy zwykłą surową fasolę jaś, żeby dociążyć nasze foremki. Fasolę używam wielokrotnie, tą samą. Tak przygotowane tartaletki wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i będę piekła przez 20 minut. W trakcie pieczenia, jak ciasto zacznie nam się podnosić, dociśnijcie łyżką fasolę. Po 20 minutach zdejmujemy papier i dopiekamy nasze foremki jeszcze przez 5 minut. Następnie, jak lekko przestygną, wyjmujemy z foremek. Teraz musimy przygotować nadzienie do naszych miseczek z ciasta francuskiego. Potrzebujemy do tego śledzia. Śledzia mam po wiejsku ze słoika. One są już w oleju i lekko marynowane. Bardzo fajne, doprawione. Tylko odsączyłam je z zalewy i osuszyłam lekko ręcznikiem papierowym. Tych śledzi mam około 4 filety, 5. Zależy jakie grube są, bo to wszystko zależy od producenta. Muszę je teraz drobniutko pokroić w kosteczkę. Mam przygotowanych 5 jajek. Jajka kroimy do środka. Kilka plastrów zostawiam, żeby udekorować je na wierzchu. I to najlepiej, żeby to były plasterki ze środka, więc wykroję sobie z jajek środkowe plasterki, odłożę na bok, resztę wszystko skroję. Siekamy drobniutko również pół czerwonej cebulki i dodajemy do pozostałych składników. Dodajemy również posiekaną natkę pietruszki. Dodajemy łyżkę majonezu, łyżkę kwaśnej, gęstej śmietany, około 2 łyżeczek chrzanu ze słoiczka i pieprz. Solimy dopiero na końcu, jak już wszystko wymieszamy i spróbujemy, bo pamiętajcie, śledź jest dosyć słony. Gotową sałatką napełniamy nasze tartaletki.
Na końcu na wierzchu układamy plaster jajka. Odrobinę jajko solimy i dodajemy coś zielonego dla akcentu. Może być listek natki zielonej pietruszki lub koperku. I gotowe. Białą kiełbasę, już parzoną, kroję w plastry o grubości 1,5–2 cm. Końcóweczki odkładam, żeby mi się nie przewracały. Jajka przepiórcze potrzebujemy około 15, zależy ile kawałków kiełbasy będziemy mieli. Ugotowałam na twardo. Pamiętajcie, jajka przepiórcze gotuje się tylko 1,5 minuty. I obrałam ze skorupek. Na patelnię dałam dosłownie odrobinę oliwy. Możecie dać odrobinę masła, na jakim tłuszczu wolicie, ale dosłownie odrobinę. I będę obsmażać z 2 stron moje kiełbaski. Obsmażone kiełbaski zdejmujemy na ręcznik papierowy i odrobinę studzimy. Mieszam ze sobą 2 łyżki majonezu i taką czubatą łyżeczkę chrzanu. Przełożę sobie to do pojemniczka do wyciskania, ale spokojnie możecie również łyżeczką. Plastry kiełbaski układamy na talerz. Na każdy odrobina sosu chrzanowego, rzeżuchy. Na wykałaczkę nabijamy jajeczko i wbijamy w kiełbaskę. I gotowe. Jajeczko możecie jeszcze odrobinę posolić. I robimy tak z każdą kolejną. I gotowe. Zaczynamy od galaretki. Ja galaretkę robię na rosole. Zawsze zostawiam sobie odrobinę rosołu, czasem nawet mrożę. Mam tutaj około 800 ml rosołu. On jest dosyć tłusty, więc ręcznikiem papierowym chociaż odrobinę tego tłuszczu zbiorę. Bo potem jak zetnie się on na galaretce, to już nie wygląda tak ładnie. Jeśli nie macie rosołu, możecie spokojnie zrobić nawet z kostki rosołowej. Lub ugotować wywar warzywny. Do rosołu wsypuję około 4 łyżeczki czubate żelatyny. Rozmieszam i będę podgrzewać, żeby żelatyna mi się rozpuściła. Pamiętajcie, nie zagotowujemy już bulionu. Spróbujcie do smaku, czy nie trzeba go czymś doprawić. To jest mój rosół z niedzieli, on już jest mocno doprawiony, ale nie ma w nim czosnku. A do galarety lubię czosnek, więc teraz docisnę do niego ząbek czosnku. 1 ząbek wystarczy. Nie chcę, żeby była mocno czosnkowa, tylko żeby czosnek doprawił mi ją odrobinę. Jak bulion będzie już mocno ciepły, wyłączamy gaz i studzimy. Potrzebujemy plastry szynki. Dobrze, jak one są trochę dłuższe, ale węższe. Tak, żebym jak na pół je potem przekroję z jajeczkiem przepiórczym, to będą 2 rolatki. Zaczynamy najpierw od pokrojenia rzodkiewki.
cieniutkie paseczki lub kosteczkę, jak wolicie. Kroimy również drobno pęczek szczypiorku. Plaster szynki smarujemy serkiem chrzanowym. Na to szczypiorek i odrobina rzodkiewki. No i oczywiście jajeczko przepiórcze do środka. Zawijamy w rulonik. Przekrajamy na połowy i układamy na półmisku. Półmisek musi być na tyle głęboki, żeby przykryć nasze rolatki, jeśli wlejemy do niego galaretkę. I robimy tak z kolejnymi rolatkami, aż będzie pełny talerz. Rolatki zalewamy przestudzonym już rosołem. Ja robię to jeszcze przez sitko, bo na sitku zawsze jeszcze przestudzony tłuszcz i czosnek, który wrzuciłam wcześniej, zostanie. Rolatki wstawiamy do lodówki, żeby stężały. Zaczynamy od zafarbowania jajek. Najpierw do słoika wleję, mam sok naturalny kiszony z buraków. Dodam sobie do niego jeszcze octu, żeby utrzymać ten kolor na jajkach. Około 2 łyżki. Ocet mam 10%. I wrzucę do niego jajka. Jajka mam ugotowane na twardo i obrane. Jajka dobrze jest czymś dociążyć, żeby nie wystawały poza sok. Jajka odstawiamy na około 4-5 godzin. Raz czy dwa zamieszajcie w trakcie, żeby całe jajka równo się pokryły kolorem. Po tym czasie jajka wyjmujemy. Na filmie dobrze nie widać, ale one są mocno fioletowe. Jeśli użylibyście koncentratu do barszczu, byłyby bardziej różowe niż fioletowe. Przekrajamy na pół i wyjmujemy żółtka. Najlepiej do blendera. Dodajemy również do żółtek solidną garść szpinaku młodego, łyżkę majonezu i łyżkę serka kanapkowego o smaku chrzanowym. Doprawiamy solą i pieprzem i rozdrabniamy wszystko na gładką pastę. I gotowe. Spróbujcie jeszcze do smaku, czy jest wystarczająco soli i pieprzu. Ja przekładam sobie do rękawa cukierniczego, ale spokojnie możecie również nadziać jajka łyżką. Dekorujemy talerz. Układamy połówki jajek i wyciskamy do środeczków zieloną masę. Na wierzch jeszcze odrobina koperku i po kawałku ogórka zielonego. Jeśli podobały się Wam moje przepisy, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowały. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!